Sawadee! Sawadika. Dzień dobry. My już wstaliśmy o 9:00, a wychodzimy oczywiście prawie przed 12:00. Strasznie nam dzisiaj to wolno poszło, no ale musieliśmy się spakować, przepakować wszystko. Ja też chciałam jeszcze sobie zgrać materiał, bo nie udało mi się całego wczoraj zgrać. Teraz idziemy na plażę. Jeszcze nie wiemy, na którą, czy uda nam się dwie zaliczyć, czy tylko jedną. Następnie przenosimy się do dzielnicy Phuket, dokładnie Bang Sao. Tam mamy taką piękną willę z basenem, więc dzisiaj będziemy pewnie troszkę na niej chillować. A później prawdopodobnie pójdziemy na otwarcie takiego nowego beach baru, który Patryk nagrywa. Jest to otwarcie zamknięte, więc tak naprawdę mamy duży przywilej, że będziemy mogli na nim być. Jest strasznie gorąco już. My jeszcze tylko mamy te plecaki ze sprzętem i po prostu jest mega turbo ciężko się chodzi. Ja to już w ogóle mam i plecak, i jeszcze torbę, więc mega ciężko. O, no już widzimy morze, więc kiedy zaczęłam nagrywać, tak naprawdę wyszliśmy z hotelu, a już jesteśmy przy morzu, więc mega blisko. Wchodzimy właśnie na Kamala Beach, która znajduje się na zachodnim wybrzeżu wyspy Phuket. Plaża ciągnie się na długość około 2 do 3 km. Właśnie przechodzimy obok pomnika upamiętniającego ofiary tsunami z 2004 roku. To, co tutaj widzicie, to pomnik upamiętniający tsunami. 26 grudnia 2004 roku potężne trzęsienie ziemi wywołało fale o wysokości od 5 do 12 metrów, które dotarły do zachodniego wybrzeża Tajlandii. Ten pomnik powstał, aby upamiętnić ofiary tej katastrofy. Jeszcze tylko dodam, że region Kamala w Phuket nie jest tak imprezowy jak Patong, ale spokojnie można tutaj znaleźć bary przy plaży i naprawdę dobrze się bawić. Masaż. Parę ujęć dla Was, jak wygląda Kamala Beach. Tak jak wspominałam w moim pierwszym odcinku, chcę jak najwięcej Wam pokazywać, jak to naprawdę tutaj wygląda. Śniadanie razem z kawą lub herbatą kosztowało nas 150 batów i dokładnie tyle samo kosztował pad thai. Hello, mandarina. My teraz się przemieszczamy do naszej willi, do innej części Phuket. Zajmie nam przejazd jakieś 20 minut. No więc dojechaliśmy. Od razu po dojechaniu czekają na Ciebie przy wejściu. Dostaliśmy od razu takie kwiatki na ręce. Następnie pani nas zaprowadziła tutaj do takiej jakby poczekalni. Poprosiła nas, żebyśmy sobie wsiedli. No i teraz będą sprawdzać naszą rezerwację i prawdopodobnie zabiorą nas do naszej willi. Jest tak pięknie i tak pięknie pachnie, że naprawdę jestem zachwycona. Tylko my przyszliśmy trochę jak takie żule z plecakami, z po prostu butami zawieszonymi na tych plecakach. Patryk w jakichś w ogóle kąpielówkach. Ja to jeszcze w miarę wyglądam, ale Patryk to po prostu jak żul trochę. Się okaże, że nie mają naszej rezerwacji. Generalnie nawet nie braliśmy ze sobą bagaży, jedynie taki podręczny. Od razu z taksówki wzięli nasz bagaż i dostaliśmy takie coś. To za nasz honeymoon, kochanie. Przyszły. Jakie pyszne. Ale pycha. Co to jest tutaj? Ciasteczka? Ciasteczko. Proszę. To, co mieliśmy okazję spróbować, to herbata z czerwonej trzciny cukrowej, Leng Tea.
Napój ten jest popularny ze względu na swoje orzeźwiające właściwości oraz liczne korzyści zdrowotne. Do herbaty dostaliśmy również domowe ciasteczka Tom Yum inspirowane lokalnymi smakami. Tutaj też na przywitanie dostaliśmy owocki i olejek do masażu. Szlafroczek. Proszę, mamy w cenie franko. Też tutaj są takie torby na plażę, papucie i japoneczki. No i prysznic z widokiem na nasz basen, czyli możemy sobie tutaj po prostu wyjść z tego. No i podjeżdżamy już do Rawy. Tutaj widzimy już piękne dekoracje na oficjalne otwarcie. Nie kupiłam sobie żadnych klapek ani żadnych sandałów, bo cały czas nie mogłam się zdecydować na żadne. Myślałam, że ta willa jest gdzieś mega, wiecie, tak jak wszystkie inne, że blisko centrum, że na pewno będą jakieś sklepy obok. A się okazuje, że to jest taki duży resort, że w ogóle was przywożą, wiecie, zawożą was na przykład z recepcji takim maleksem. I generalnie nigdzie nie mogłam kupić butów, więc dostaliśmy w willi takie japonki. Mam nawet z ich logiem i chodzę w tym, więc jestem, jak widzicie, ubrana w piękną sukienkę i do tego mam takie klapeczki, ale już nie było czasu niestety kupić innych butów, więc no trudno. Trochę wiocha, ale bywa. Rawa to nowoczesny, przestronny beach club nad plażą Bang Tao w Phuket. Jest najdłuższym beach clubem w Tajlandii, rozciągającym się wzdłuż plaży. Ma 3 infinity pools i różne strefy dla relaksu, chillowania, jedzenia i rozrywki. Znowu stoimy pod drzwiami. Nasza karta. Idzie. To może stać się miejscem, w którym spędzamy najwięcej czasu w tym hotelu. Przed drzwiami. Nie polecam generalnie płacić tyle pieniędzy za willę ekskluzywną. Daleko do sklepu nie ma 7-Eleven i jest w gwizdzie. Ale przynajmniej daję darmowe klapki. Fitujące do outfitu. Pomachaj tym Frenchem ładnie. Super. Więc większy akces dostępny na majtkomat.pl. Jutro damy linka. Podepniemy pod wideo. Ta sukienka też będzie na sprzedaż jak coś. Ale to już z reflinka mojego kupicie. O Boże, to jest jakaś masakra. Nie działa nam karta do willi. Już chyba z 3 albo 4 gości z tymi tuk-tukami przyjechało i próbowali nam pomóc, znaczy pytali się, czy trzeba nam pomóc. Mówimy, że tak, że nie wchodzimy, nie możemy wejść do drzwi. Dzwonili na recepcję, dzwonili i cały czas jeszcze nikt nie przyszedł. Szczerze mówiąc, jest to bardzo, bardzo irytujące, bo jeżeli jest tak droga willa, to powinna mieć naprawdę super serwis i tak naprawdę takie sytuacje nie powinny mieć miejsca, więc póki co jestem bardzo zirytowana. W ogóle jest jakieś takie security, które w ogóle wygląda jak jakaś armia.
Naprawdę nie czuję się jakby tak do końca komfortowo tutaj, że tak powiem, nie wiem, czuję się jakbym trochę była, nie wiem, w jakimś Egipcie, gdzie naprawdę trzeba nas mega chronić, żeby, broń Boże, to jak chcecie dobrze, że tutaj nie spędzaliśmy pierwszej nocy, bo mega się bała. Mega bym się stresowała, że Boże, gdzie my jesteśmy, że może to jest tak niebezpiecznie, że to jest takie security i w ogóle. Dobra, ogarnęliśmy karty, podjechał po nas pan. Myśleliśmy, że już nas spieszy do supermarketu, ale tylko załatwia dla nas szaful. No i jedziemy gdzieś tam właśnie do centrum, gdzie w ogóle można coś kupić. Za tym niego nie przepadam. Myślę, że jesteśmy uzależnieni od ludzi, żeby nas gdzieś wozili. No traktują nas jak króli, a króli to trzeba po prostu Trzeba się nosić na nauczyć, rękach i tak trzeba się dalej. nauczyć, jak żyć Nie, jak mamy królowie. zdrowe stopy i tak dalej. Weszliśmy sobie do Top Daily, do jakiegoś większego supermarketu w końcu. Chciałam patrzeć, co tu jest. Po zakupach ruszyliśmy na oficjalne otwarcie Rawa Beach Club. Okay. Dostaliśmy taki prezent. Pasuje ci do outfitu. Wyglądasz jak kibic Wisły Kraków. Barwo czerwono-biało-niebieskie. Nic do jedzenia? Nie. Wracamy już do domku, ale jesteśmy starzy. Wracamy, słuchajcie, o godzinie 21:37 chyba. Może jest trochę później 22, ale jest mega wcześnie. No ale tak mają starzy ludzie, ale to też dlatego, że czeka na nas willa z basenem. Mamy tutaj vegetable samosa i, moi drodzy, wow. Co to jest? God. Mój pad thai? Nasz pad thai Mój. z kurczakiem. To masz samosa. Wszystko to kosztowało 1000 batów. Wygląda yummy. O Jezus. A ten dobry.